Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie na moim kanale na słodko, ponieważ dzisiaj dostałam rabarbar i z tego rabarbaru w połączeniu z truskawkami chciałam zrobić pyszne ciasto blaszkowe, można powiedzieć, czy na blaszkę, i spód zrobię Wam z drożdżowego ciasta cienkiego, a górę zrobię Wam z kruszonką. I teraz Wam pokażę, że dostałam tyle rabarbaru, starczy na pewno na 2 ciasta. Teraz przejdę, pokażę Wam, jak ja robię to moje ciasto z kruszonką. Zapraszam. Oczywiście, jak Wam się przepis podoba, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Teraz przechodzę do zrobienia sobie rozczynu. Potrzebuję około 25-30 gram drożdży świeżych, 2 łyżki cukru z całości, to znaczy mam około 100 gram cukru i z tego to będę dawała do ciasta tą całość. Z tego biorę do rozczynu 2 łyżki cukru. Mam 550 gram mąki, z tego również daję 2, a nawet 3 łyżki do rozczynu, po to, żeby Wam dużo się tutaj narobiło tego rozczynu i wtedy to ciasto Wam szybciej wyrośnie. Mam szklankę mleka 200 ml i z tego również odleję z 1/3 do tego rozczynu. Mleko nie może być gorące, ono musi być letnie. I teraz wlewam tutaj do tych drożdży. Możemy dać już 1 cukier waniliowy. Jak się to wszystko fajnie rozprowadzi, odstawiam na 15 minut do wyrośnięcia. W ciepłe miejsce masło roztopiłam i odstawiam, żeby się schłodziło. Szczypta soli, ta resztka cukru, 2 całe jajka i 1 żółtko. Teraz to wszystko ucieram, chociaż tak z 2-3 minuty, po to, żeby Wam to ciasto było bardziej pulchniejsze i szybciej urośnie. Tak to już wygląda, podobnie jak kogiel-mogiel. Oczywiście dodaję pół olejku waniliowego. Mam drożdże, podwoiły swoją objętość i już możemy teraz dawać do środka. Zobaczcie, jak śmietana gęsta, a więc wszystko dobrze. Wlewam tutaj, mieszam, wlewam resztkę mleka i mąkę i troszeczkę mąki zostawiam później do obsypania. Po wymieszaniu daję masło. Już pięknie pachnie wanilią. Teraz dopiero daję masło i wyrabiam. Tu jest masło, ono sobie postało. Masło musi być roztopione, ale nie może być gorące, no i nie może być zimne. I wyrabiam teraz to troszeczkę łyżką z minutę, 2, a później ręką. Jeżeli macie do tego mikser czy robot jakiś, jak najbardziej możecie zrobić również jakimś robotem. Ciasto drożdżowe wymaga czasu, ale jeżeli na ten moment przeznaczycie ten czas, będzie pyszne ciasto. Ono nie może być tylko wymieszane. To chodzi, żeby teraz wprowadzić jak najwięcej powietrza. Ciasto jest już gotowe. Przykrywam i odstawiam na godzinę do 1,5 godziny maksymalnie do wyrośnięcia. W ciepłym miejscu oczywiście. Teraz przejdę, umyję sobie truskawki, mam pół kilograma. Pod bieżącą wodą, a później króciutko zanurzę w wodzie, żeby resztka piachu zeszła. Rabarbar umyłam i musimy sobie obciąć te końcówki,
ale ja również obieram. Niektórzy z Was nie obierają, wiem, ale ja Wam powiem, że jednak trzeba obrać, zwłaszcza tak jak już jest starszy, ponieważ później będą Wam się te włókna w czasie jedzenia ciągnęły, a ja tego nie lubię. Mam kilogram przed obraniem. Kroję na takie kawałki około 2 cm. Proszę zobaczyć, jak się Wam będzie ładnie kroiło. Nic się nie będzie ciągnęło. I to jest bardzo ważne, jak na przykład dzieci będą jadły, czy osoby starsze, że lepiej obrać. Ja daję 2 łyżki cukru, ponieważ rabarbar jest naprawdę dosyć kwaśny. A więc, żeby nie zniechęcać tych, co pierwszy raz jedzą, co nie lubią za bardzo kwaśne, to dajemy troszeczkę cukru. Mimo że przyjdzie ta kruszonka, ona może Wam tego nie osłodzić, jak gdyby, i będzie za mocno kwaśne. Teraz mogę sobie wkroić truskawki. Truskawki również kroję na takie drobne kawałki. Teraz przejdę do zrobienia sobie tej kruszonki. Mam 100 gram masła. Masło musi być miękkie, ale nie za bardzo miękkie. Pół paczki wanilii. 100 gram cukru. W sumie tyle, ile masła, tyle cukru. Czyli 100 gram masła, 100 gram cukru i mieszam to najpierw wszystko razem. Wymieszało się. Podsypuję teraz mąką. Mam 200 gram mąki i pomalutku wrabiam tą mąkę. Podsypuję znowu i teraz zaczynam ugniatać ręką, bo wtedy nam się lepiej jakby wyrobi. Około 3 minut, 4 i kruszonka jest już gotowa. Ponad godzinę rośnie ciasto, a więc ja teraz przygotuję sobie moją blaszkę. Ona ma 33 na 33. Wyłożę ciasto, wyłożę owoce, kruszonkę i wstawiam jeszcze do piekarnika nagrzanego na 80 stopni na około 15-20 minut. Dopiero później zwiększam na 180 i dopiekam jeszcze około 40-45 minut. Mam tutaj ciasto. Obsypuję troszeczkę sobie mąką. I wykładam ciasto na blaszkę. I teraz wysypuję na to truskawki. Tak już wygląda to ciasto. Równomiernie, czy mniej więcej równo. Tak wygląda. I teraz sypię to po tym cieście tą kruszonką. Tak już wygląda. Wstawiam do piekarnika teraz na 80 stopni, żeby ona sobie troszeczkę podrosła. A później włączę na 180 i dopiekam około 40-45 minut. Ciasto upieczone. Ciasto przestygło, a więc pudrujemy troszeczkę. I oczywiście kroimy sobie takie ciasto i wyciągamy na talerz. Tak wygląda już od środka. Proszę zobaczyć. Tak wygląda i tak wygląda od spodu. Upieczone i nie jest spalone. To jest najważniejsze. Proszę zobaczyć, jakie mięciutkie. Tutaj jest rabarbar, a tutaj są
truskawki. O, aż mi ślinka leci. A tutaj jest ta kruszonka, widzicie? Ona jest chrupiąca jeszcze. Taka ma być. Teraz spróbuję. Powiem wam, że niebo w gębie. Pyszne, super ciasto. Nie za słodkie, lekko kwaśne. I znowu dzisiaj kolacji nie będzie, ale nie ma problemu. Zapraszam. Bardzo smaczne ciasto.